Dlaczego zaczynamy od kół? Dlatego, ponieważ jeżeli byśmy zaczęli od górnej części auta, a potem zeszli dopiero na dolną, w trakcie wypłukiwania tego, co się znajduje w nadkolach, w feldze i na oponie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszystko by nam się wysypało na górę. A ten lakier chcemy już mieć czysty, nie chcemy po prostu powodować na nich większych szkód. Dlaczego? Dlatego najpierw zaczynamy od nadkoli, opon i felg. Jeżeli to już mamy wszystko umyte, możemy dopiero przejść na górną część karoserii naszego auta. Kolejną ważną rzeczą jest to, że nie możemy bezpośrednio teraz uderzyć chemią i wdrożyć mechaniki, czyli wypracować produkt, ponieważ jak widać nasza felga jest dość mocno zanieczyszczona. Jeżeli teraz byśmy zaaplikowali produkt, użyli pędzla nawet tego najbardziej łagodnego, jest duże prawdopodobieństwo, że możemy tą felgę porysować, a tego chcemy uniknąć. Więc w pierwszej fazie najpierw rozprowadzamy chemię, dajemy jej troszeczkę popracować, żeby rozmiękczyła nam te zanieczyszczenia, wypłukujemy, dopiero w drugim etapie ponownie aplikujemy chemię i możemy już zastosować mechanikę, czyli rozprowadzenie produktu, wypracowanie. Więc tak, zaczynamy od nadkoli. Nie każdy ma u siebie podnośnik, no i nie każdy też chce poświęcać na to tyle czasu. Każde auto jest inne. Jak widać tutaj nasza wnęka jest w miarę wygodna do pracy, ponieważ cała dłoń nam wchodzi bez najmniejszego problemu. No i struktura, jak widać, jest 50/50, ponieważ ta marka ustaliła sobie tak, że tu mamy strukturę materiałową, a tutaj mamy strukturę plastikową. Co możemy w takim wypadku zrobić, jeżeli nie mamy podnośnika? Ja sobie przygotowałem już tutaj gotowy roztwór. Jest to APC w stężeniu 1:5. Dlaczego taki mocny? Dlatego, ponieważ nadkola są bardzo zanieczyszczone, a to samo stężenie też wykorzystam do opon. Jak będzie polegała aplikacja? Rozprowadzam sobie APC na całe nadkole. W tym czasie rozprowadzam na oponę. Może Wam to zaprezentuję. Ważne, żeby całe nadkole dobrze tym APC nasączyć, żeby to wszystko nam ładnie rozmiękczało. W tym samym czasie możemy już sobie też zaaplikować APC na oponę. Dodatkowo użyjemy teraz deironizera, czyli naszego irona i wstępnie rozpuścimy już sobie zanieczyszczenia, które są na naszej feldze. I teraz, gdy APC już rozpuszcza nam zanieczyszczenia na naszym nadkolu, możemy przejść do czyszczenia wstępnego opon. Możemy też sobie nasączyć jeszcze nasz pędzelek. Po prostu ten czas możemy sobie wykorzystać na czyszczenie opony. Oczywiście powtórzymy to za chwilę, bo jednym podejściem nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Też jest bardzo ważne, niektóre środki typowo do czyszczenia opon mogą być agresywne, na przykład na felgi lakierowane typu piano. Dlatego też fajną rzeczą jest, żeby zastosować już wcześniej irona, bo nawet jeżeli coś by nam powoli skapywało na felgę, no to i tak tutaj siedzi nasz iron, deironizer. Pierwszy etap mamy już na finiszu, pozostało nam tylko wypłukanie chemii. W drugim etapie powtórzymy tą aplikację, tylko już użyjemy też mechaniki. Przechodzimy do drugiego etapu, czyli ponownie aplikujemy naszą chemię, tylko już używamy mechaniki i musimy wypracować produkt. Oczywiście nie każde nadkole za pierwszym, drugim razem nam się dosłownie doczyści. Nieraz trzeba to i powtarzać nawet 4-5 razy. Jeżeli oczywiście nie mamy dojścia do podnośnika i mamy utrudnione warunki. I teraz przygotowałem sobie tutaj, w jednym wiadrze mam czystą wodę, w drugiej mam wodę szamponem. Standardowa opcja na 2 wiadra, tak jak się myje auto. I w pierwszym etapie nie będę od razu atakował pędzelkiem, tylko nasza rękawica typowa do felg. Namoczę sobie troszeczkę szamponu. I będę starał się tą felgę z każdej strony podejść i ją wyczyścić. No i teraz przechodzimy do drugiego etapu, czyli wypracowanie, tam gdzie nam rękawica nie doszła, a z większym ułatwieniem nam dojdzie pędzelek. Oczywiście do tego używamy klasycznego, jeden z moich ulubionych, gdzie on się na przykład przyda, bo ktoś może powiedzieć, że to samo przerobiłem rękawicą. No owszem, ale na przykład tutaj w te wnęki już rękawicą nie dojdę. Tak samo w każdy rant. Pędzelkiem zawsze będzie łatwiej nam to wyprowadzić. Tak naprawdę to już są takie detale, żebyśmy mieli pewność, że ta felga jest naprawdę dobrze wyczyszczona. Ostatni etap to jest czyszczenie już felgi od wewnątrz. Oczywiście używamy do tego szczotki.
ponieważ nie każdy ma możliwość podniesienia auta do góry lub nie każdemu też chce się poświęcać tyle czasu i zdejmować na przykład koło. Oczywiście też pamiętamy o wypłukiwaniu naszej szczotki. Ta sama metoda jak przy myciu auta. Oczywiście jest separator we wiadrze. Tak naprawdę zbliżamy się już do finału, jeżeli chodzi o nasze czyszczenie. Mamy. Też pada?